Prezentacja jest przygotowana w oparciu o film Social Dilemma przede wszystkim, ale zabiera tematykę znacznie poszerzoną niż sam dylemat posiadania lub nieposiadania social mediów, w związku z czym będzie opowieść także o samych social mediach. Opóźnienia mam z tego, co słyszę, jakieś 30 sekund. Czym są social media? Zaczerpnąwszy z Wikipedii informacji, jest to określenie odnoszące się do ogólnie pojętego korzystania z internetowych i mobilnych technologii, by przekształcić komunikację w interaktywny dialog. Inaczej mówiąc, jest to grupa bazujących na internetowych rozwiązaniach aplikacji, które opierają się na ideologicznych i technologicznych podstawach idei tzw. Web 2.0, które to umożliwiają tworzenie i wymianę wygenerowanych przez użytkowników treści. Cała ta idea Web 2.0 za chwilę będzie też omówiona. Pojawiła się u nas w okolicach 2004 roku i są to wszelkiego rodzaju właśnie takie aplikacje, które zamieniły filozofię funkcjonowania sieci internetowej z podawczej na taką, która pozwala brać udział uczestnikom w samych zadaniach. Miałem nadzieję na interakcję, ale przy takiej różnicy opóźnienia będzie to bardzo ciężkie, więc zrobicie sobie ćwiczenia mentalnie. Jakie znacie serwisy społecznościowe? Ile tego jest? Ktoś sobie zdaje z was sprawę, ile tego tak naprawdę jest? Niektóre ikony z tego wszystkiego na pewno znacie, na pewno kojarzycie i korzystacie. LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, kanały RSS, Reddit, masa innych. Spróbujcie nazwać serwisy społecznościowe, których ikony tu są widoczne. Przedłużamy? Nie przedłużamy. Dobra. Ułatwię wam zadanie. To, co widać na ekranie, to jest około 100 portali społecznościowych i są to dosyć popularne, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, bo stamtąd infografika pochodzi. Portale społecznościowe, których jest znacznie więcej. To jest tylko niewielki wycinek tego wszystkiego, czym są media społecznościowe. Bo w mediach społecznościowych tak naprawdę każdy jeden wpis, każdy jeden serwis to jest taki portal, na którym nie tylko ktoś nam udostępnia informacje, ale sami te informacje tworzyć możemy. Od Wikipedii przez wszelkiego rodzaju blogi, tutaj Facebooki, YouTube, agregat treści. Wszędzie, gdzie możemy załadować własne treści i się podzielić. Kiedyś było tego więcej, ale po zmianach z RODO się zaczęły wykruszać serwisy blogowe, nasze onety i nieonety, więc jest tam znacznie mniej tego teraz, ale nadal mówimy o setkach różnych portali, do których mamy dostęp. Niektóre są bardzo specyficzne dla platformy, z której korzystamy, typu dostępne głównie dla posiadaczy iPhone'ów. Inne są dostępne głównie za granicą, na przykład tu jest taki serwis w Kontakcie. To jest odpowiednik Facebooka, tylko działa na Rosji. To jest wcelowane przede wszystkim w rosyjskiego odbiorcę. Są portale bardzo ogólne, są portale bardzo szczegółowe, typu na przykład wcześniej tu jest Goodreads, to jest portal dla miłośników książek, Nextdoor to jest portal dla miłośników handlu nieruchomościami. Tu mamy SoundCloud do transmisji audiobooków i podcastów. Znajdziemy co tylko chcemy i w jakiej formie chcemy. I fora dyskusyjne, i streamingi dźwięku, streamingi wideo, czaty do wyboru, do koloru.
Kiedy to wszystko się zaczęło? Wszystko zaczęło się od tego sławnego już w tej chwili Web 2.0. Pierwszy raz została nazwa użyta przez Darcy Dinucci w 1999 roku w artykule w gazetce Fragmented Future. Nazwa się rozpowszechniła w 2004 roku i od tego momentu mniej więcej się to rozwija i zaczyna narastać. W Polsce zaczęło się to od grona, od mniej więcej 2004 roku, z różną dynamiką, to za Wikipedią cytując, jest wysoka dynamika, ale w Polsce ta dynamika znacznie spadła po tym, jak grono się zamknęło. Nasza klasa ledwo wszędzie i tak naprawdę zostaliśmy głównie z Facebookiem w tej chwili. Czy to jest dobre, czy to jest złe? Na pewno daje to do myślenia, ze względu na to, że Facebook jest globalnym monopolistą. O tym będzie za chwilę szerzej, kiedy zaczniemy rozważać dobre i złe strony tego całego social media. Co mogę tu pokazać? Film numer 6. Something substantial in order to get the attention of the clubs. Why? Because they're exclusive and fun, and they lead to a better life. People want to go on the internet and check out their friends, so why not build a website that offers that friends, pictures, profiles? I'm talking about taking the entire social experience of college and putting it online. Site got 2,200 hits within 2 hours? 22,000. This idea is potentially worth millions of dollars. Millions? He stole our website. They're saying we stole the Facebook. I know what it says. So did we? $1 million isn't cool. You know what's cool? $1 billion. You're going to get left behind. It's moving faster than any of us ever imagined Get it would. left behind. Let's sue him in federal court. I can't wait to stand over your shoulder and watch you write as a check. If you guys were the inventors of Facebook, you'd have invented Facebook. Is there anything that you need to tell me? Your actions could have permanently destroyed everything I've been working on. We have been working on. Did you like being a joke? Do you want to go back to that? Mark! This is our time. You're being accused of intentionally breaching security, violating copyrights, violating individual privacy. Your best friend is suing you for $600 million. As for the charges, I believe I deserve some recognition from this board. I'm sorry? Yes. I don't understand. Which part? To jest pierwszy film. Film Social Network, który pokazuje sfabularyzowaną wersję powstania portalu Facebook. Tak to się zaczęło, tak to działało. Rzeczywiście Facebook powstał w tamtym czasie i rzeczywiście problem z Facebookiem był pod tytułem takim, że Mark Zuckerberg ukradł pomysł, a przynajmniej mocno interesował się wcześniejszym istniejącym portalem i dosyć mocno zerżnął z niego. Ale to jest zupełnie inna historia. Jak należy chronić prawa autorskie i
Jak to się skończyło, wszyscy wiemy. W tej chwili masa osób korzysta z Facebooka. Statystyki za chwilę przytoczę. Wady i zalety social media. Na pewno mamy zalety, na pewno mamy wady. Stoimy na rozdrożu. Możemy pójść w jedną stronę, możemy pójść w drugą stronę. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób to wykorzystamy. To trochę tak jak z nożem. Można nim posmarować chleb, można nim kogoś zabić. Co możemy wymienić jako zalety? No, na pewno w zaletach mamy możliwość spotykania się czy prowadzenia zajęć, tak jak w tej chwili byśmy zrobili na mediach społecznościowych, na YouTubie, na Teamsach, na Facebooku, Zoomie, na Google Meetie, gdziekolwiek. To nadal są media społecznościowe. Możemy prowadzić konferencje, możemy prowadzić szkolenia na mniejszą lub większą skalę, ale pozbawiamy się kontaktu bezpośredniego z ludźmi. Chowamy się za ekranem, więc możemy chować naszą tożsamość. A administratorzy tego całego ustrojstwa pozwalają przechwytywać nasze informacje. Wszystko, co publikujemy, trafia do ich komputerów. Mogą to analizować, próbować coś z tego wyciągnąć, żeby podsunąć nam reklamę, żeby podsunąć nam produkty, żeby zatrzymać nas dłużej na portalu. A kto wie, co jeszcze. Być może słyszeliście o takiej akcji, która była kilka lat temu z firmą Cambridge Analytica, która mocno maczała palce w kampanii prezydenckiej Trumpa. I to jest przykład złego zastosowania social mediów. I mimo, że chodziło tam o ściąganie danych od użytkowników, to tak naprawdę nikt tych danych nie sprzedał. Sprzedano dostęp do danych statystycznych zrobionych na podstawie tych danych. Ale to wchodzimy w szczegóły, które nie są nam potrzebne. W 2009 roku część mediów społecznościowych wypuściła swoje wersje na telefony komórkowe, wersje mobilne. I mam tu dwie takie ciekawe statystyki odnośnie social mediów, które nie są optymistyczne. Screeny pochodzą z filmu Social Dilemma i bardzo wyraźnie mówią, jak negatywnie wpływają na nas social media. Pierwsza grafika to jest ilość hospitalizacji dziewczynek w grupie 100 tysięcy dziewczyn, które trafiły po okaleczeniach, ale nie zakończonych tragicznie, do szpitala. I jak widać, wzrost względem ilości średniej, tu jest ilość średnia przypadków w skali roku, właściwie w skali dekady, bo to od początku 2000 lat do 2009 roku, średnia ilość wzrosła o prawie 200%, jeśli chodzi o przypadki dziewczyn w wieku od 10 do 14 lat i ponad 60% w przypadku dziewczynek w wieku od 15 do 19 lat. Bardzo podobna statystyka dotyczy ilości samobójstw na milion, gdzie po 2009 roku ilość do 2018-2019 roku wzrosła o ponad 150%, ilość samobójstw w grupie młodszych dziewczynek i ponad około 70% w grupie dziewczynek starszych. Są to efekty funkcjonowania mediów ogólnie. Obserwujemy to, co jest postowane, próbujemy się do tego dopasować, lajkujemy, popadamy w depresję, a depresja może się różnie skończyć. Tu mam do pokazania kolejne filmy i zapraszam do obserwacji.
reklama niezamierzona. Ale ktoś to nakręcić musiał i swoje logotypy tam wrzucił. Tak okłamuje nas social media. Ile kadrowanie daje, ile daje odpowiedni podpis, ile w tym jest prawdy. Podobnie trochę jak z korekcją graficzną modelek na różnych banerach reklamowych. Mam jeszcze drugi film, niejako kontynuację tego pierwszego. Not this weekend, Mom. I'm so sorry. Mare, are you sure? I feel like I saw you more when you lived in New York. You know, the Kerns are having their barbecue. I think their son is single again. No, Mom. I don't need to be fixed up. Look, I just got home from work and I need to make dinner. I'll call you in the morning, okay? I love you. I love you.
social media potrafią mieć na nas olbrzymi wpływ. Zakładamy maski, żeby zdobyć więcej lajków. Lajków nie przybywa. Wpadamy w depresję. Depresja może zabić. A tymczasem wszyscy po tych Facebookach, Google'ach, tych największych portalach społecznościowych pracują nad tym, żeby nas właśnie przytrzymać przy ekranach jak najdłużej. Na pewno znacie jakieś osoby, które się borykają z tego typu problemami, chociaż bardzo trudno je zauważyć. Jak dużym problemem są social media? Ile osób z tego korzysta? W 2020 roku 79% Amerykanów posiadało profil na jakichś mediach społecznościowych. W 2008 roku było to tylko 10%. To jest dosyć znacząca liczba, jeśli chodzi o poziom wzrostu. Codziennie z Facebooka, z Instagramu, ze Snapchata korzysta ponad 50% osób. Wyciągnąłem kilka ciekawych statystyk z raportu z tego roku, który już uwzględnia dane dotyczące COVID-a i zmiany w trendach spowodowane COVID-em. Kilka tych statystyk przytoczę. Bardzo ciekawy raport, prawie 200 stron ma. Każda strona bardzo ładnie zilustrowana infografiką. Adres jest w górnej części ekranu, jeśli ktoś będzie chciał, to go jeszcze wkleję na czata za chwilę. Co tu mamy za informacje? Digitalizacja świata. W tej chwili mamy 7,8 miliarda ludzi na Ziemi. 5 miliardów z tych osób korzysta z telefonu komórkowego. 4,5 miliarda ma dostęp do internetu, a blisko 4 miliardy z tych osób korzystają z social mediów. $4,5 miliarda osób korzysta z internetu globalnie. To jest 59% populacji. Co roku rośnie to o prawie 10%. Rok do roku w tym momencie 2019 do 2020 to jest wzrost o 350 milionów użytkowników. Średnio takie osoby spędzają blisko 7 godzin każdego dnia w internecie. Przy czym to niekoniecznie jest siedzenie na zasadzie siedzę i się gapię w monitor. To może być podpięcie do telefonu i oczekiwanie na notyfikację, ale nie jedna z tych osób tak, żona się śmieje. Nie jedna z tych osób z tego internetu korzysta aktywnie przez te 6 godzin. I to jest średnia. A to oznacza, że niektóre osoby korzystają w cudzysłowie nieco więcej niż te 7 godzin. Najczęściej odwiedzane strony internetowe. To jest ciekawostka. Bardzo fajne statystyki mówią, ile czasu spędzamy na wizycie pojedynczej w danym serwisie. Ile stron odwiedzamy z danego serwisu w danej wizycie. I przoduje wiadomo, Google wyszukiwarka, YouTube, Facebook. Zaraz za tym jest Twitter, Wikipedia, Instagram, Yahoo. Ale mamy też bardzo ciekawe pozycje, na przykład Pornhub jest na 10. pozycji najczęściej odwiedzanych stron internetowych. Zaraz za tym jest Xvideos z filmami z kolei, chociaż nie, Pornhub też chyba filmy ma.
Cholera ich wie, co oni tam mają. Netflix, Amazon, znane, WhatsApp, Yahoo, w kontakcie i Reddit. Ten wykres przedstawia obawy użytkowników wobec nadużycia ich danych osobowych przez inne osoby znajdujące się w internecie. Średnia światowa to 64%. To jest bardzo wyraźna statystyka mówiąca, że jednak mamy pewne obawy. To badanie było przeprowadzone na użytkownikach w wieku od 16 do 64 lat, czyli właściwie pełne spektrum społeczeństwa. Jest tu Polska 62%, w Stanach Zjednoczonych 67%. To nie jest wielki rozstrzał, ale te 64% średniego daje do myślenia. O tym opowiada film następny, ale to jeszcze jedną statystykę czy dwie mam, zanim puszczę te filmy. Użycie dezinformacji w internecie, fake newsy i różne tego typu atrakcje. Średnia światowa 56% osób jest zaniepokojonych tego typu informacjami. Dzienne zużycie czasu w social mediach. Najmłodsi użytkownicy w wieku od 16 do 24 lat spędzają 3 godziny dziennie. Starsi trochę mniej. Im bardziej w prawo, tym wyższy wiek użytkowników i mniejszy czas spędzany. Osoby najstarsze, które były badane 55 do 64, spędzają 1,5 godziny w internecie, a ściślej mówiąc w social mediach. I też ciekawa statystyka, w milionach użytkowników najpopularniejsze platformy social media na świecie. Przoduje Facebook, zaraz potem jest YouTube, czyli Google, WhatsApp, Messenger jest wyciągnięty jako osobna, WeChat, Instagram, TikTok i parę tam innych. Ale sam Facebook to jest 2 miliardy 600 milionów użytkowników. Olbrzymia liczba. I z całą pewnością daje to do myślenia. When you go to Google and type in climate change is, you're going to see different results depending on where you live and the particular things that Google knows about your interests. That's not by accident, that's a design technique. What I want people to know is that everything they're doing online is being watched, is being tracked. Every single action you take is carefully monitored and recorded. A lot of people think Google's just a search box and Facebook's just a place to see what my friends are doing. What they don't realize is there's entire teams of engineers whose job is to use your psychology against you. I was the co-inventor of the Facebook like button. I was the president of Pinterest, Google, Twitter, Instagram. There were meaningful changes happening around the world because of these platforms. I think we were naive about the flip side of that coin. We get rewarded by hearts, likes, thumbs up, and we conflate that with value and we conflate it with truth. A whole generation is more anxious, more depressed. I always felt like fundamentally it was a force for good. I don't know if I feel that way anymore. Facebook discovered that they were able to affect real-world behavior and emotions without ever triggering the user's awareness. They are completely clueless. Fake news spreads 6 times faster than true news. We're being bombarded with rumors. If everyone's entitled to their own facts, there's really no need for people to come together. In fact, there's really no need for people to interact. We have less control over who we are and what we really believe. If you want to control the population of your country, there has never been a tool as effective as Facebook. We built these things and we have a responsibility to change it. The intention could be, how do we make the world better?
If technology creates mass chaos, loneliness, more polarization, more election hacking, more inability to focus on the real issues, we're toast. This is checkmate on humanity. Media zaczynają być niebezpieczne, media zaczynają być wykorzystywane w nieodpowiedni sposób. Jednocześnie zaczynamy grać tak naprawdę o przetrwanie z superkomputerem, który analizuje każdy nasz ruch. Who has seen an advertisement that has convinced you that your microphone is listening to your conversations? All of your interactions, your credit card swipes, web searches, locations, likes, they're all collected in real time into a $1 trillion a year industry. The real game changer was Cambridge Analytica. They'd worked for the Trump campaign and for the Brexit campaign. They started using information warfare. Cambridge Analytica claimed to have 5,000 data points on every American voter. I started tracking down all these Cambridge Analytica ex-employees. Someone else that you should be calling to the committee is Brittany Kaiser. Brittany Kaiser, once a key player inside Cambridge Analytica, casting herself as a whistleblower. The reason why Google and Facebook are the most powerful companies in the world is because last year data surpassed oil in value. Data is the most valuable asset on Earth. We targeted those whose minds we thought we could change until they saw the world the way we wanted them to. I do know that their targeting tool was considered a weapon. There is a possibility that the American public had been experimented on. This is becoming a criminal matter. When people see the extent of the surveillance, I think they're going to be shocked. And I still fear for your life. Yeah. With the powerful people that are involved. But I can't keep quiet just because it'll make powerful people mad. Data rights should be considered just fundamental rights. This is about the integrity of our democracy. These platforms which were created to connect us have now been weaponized. It's impossible to know what is what, because nothing is what it seems. Dwa filmy, które dzisiaj polecam przede wszystkim do obejrzenia, to The Social Dilemma, pierwszy film, który przed chwilą oglądaliśmy, zapowiedź jego, i ten, który był bezpośrednio przed tym, który nazywa się The Great Hack. Oba opowiadają o tym, jak social media pracują w szarej strefie, czego należy się obawiać, jakie to ma dobre strony, bo też takie ma, co z tego może wyniknąć i czy aby na pewno nie powinniśmy coś z tym zrobić. Jednym z efektów działania w tym temacie było wprowadzenie RODO na świecie, czyli GIODO u nas, GDPR u nas. Chodzi o prawo do bycia zapomnianym, o informacje, kto, w jakim celu, jak długo, w jaki sposób przetwarza nasze dane osobowe, każde. Przede wszystkim te dane wrażliwe, imię, nazwisko, jakieś numery ubezpieczeń, dane biometryczne, ale też takie rzeczy jak zdjęcia na Facebooku, kto, gdzie, jak, kiedy, w jakim celu przetwarza i używa. You're dealing with an addicted generation. This is a big time bomb ticking. This is no accident. Indeed, it is by design. I mean, seriously? It was my mistake. I mean, I think we can all feel it. To try to make these products as addictive as 400% possible. spike in dopamine. We now know that many of the major social media companies hire individuals called attention engineers who borrow principles from Las Vegas casino gambling, among other places, to try to make these products as addictive as possible. That is the desired use case of these products, is that you use it in an addictive fashion because that maximizes the profit that can be extracted from your attention and data. It literally is a point now where I think we have created tools that are ripping apart the social fabric of how society works. That is truly where we are.
The way the technologist Jaron Lanier puts it is that these companies offer you shiny treats in exchange for minutes of your attention and bytes of your personal data, which can then be packaged up and sold. What happened is that the attention economy and this race for attention got more and more competitive. And the more competitive it got to get people's attention on, say, a news website, the more they need to add these design principles, these more manipulative design tactics, as ways of holding on to your attention. You don't realize it, but you are being programmed. Social media tools are designed to be addictive. The actual desired use case of these tools is that you fragment your attention as much as possible throughout your waking hours. That's how these tools are designed to use. Well, we have a growing amount of research which tells us that if you spend large portions of your day in a state of fragmented attention, so large portions of your day where you're constantly breaking up your attention, take a quick glance, do a just check, and just quickly look at Instagram, that this can permanently reduce your capacity for concentration. I am especially worried about this when we look at the younger generation coming up, which is the most saturated in this technology. And it's very addictive because if you pull on the slot machine arm enough, you will win. And you never know which pull will reward you. That's an addictive behavior, and it's dopamine that is driving that addiction. So what happens with social media is Robert Sapolsky, who did the foundational research on this at Stanford, calls it the magic of maybe. When you look at your phone and maybe there's a text there and maybe there's not, and you don't know, when it shows up, that high you get, that's dopamine. It's the magic of maybe. Maybe it'll be there, maybe it won't. When it shows up, you get a 400% spike in dopamine. That is roughly the same amount of dopamine as you're getting from cocaine. It's slightly less than an extremely addictive drug like cocaine. And that's what's happening. We really care what other people think of us. So for example, when you upload a new photo, a new profile photo of yourself on Facebook, that's a moment where our mind is very vulnerable to knowing what other people think of my new profile photo. And so when we get new likes on our profile photo, Facebook, knowing this, could actually message me and say, oh, you have new likes on your profile photo. And it knows that we'll be vulnerable to that moment because we all really care about when we're tagged in a photo or when we have a new profile photo. And the thing is that they control the dial, the technology companies control the dial for when and how long your profile photo shows up on other people's news feeds. So they can orchestrate it so that other people more often end up liking your profile photo over a delayed period of time, for example, so that you end up having to more frequently come back and see what the new likes are. And it's literally rewiring our brain. Even social media, the challenge is, with these terms like Facebook depression and everything, because what's that? This is social media depression because whereas everyone's looking at their feed and they're comparing their lives to other people, their highlights of other people's lives. Wow. And there's actually less life satisfaction, more sadness, depression, and stuff like that. And it's interesting because if you think about things that, routinely produce a lot of dopamine, alcohol, for example, there's a drinking age, right? We have a drinking age. The alcohol releases a whole lot of dopamine. It makes you feel really, really good. We say, okay, you can have that, but you gotta wait. You gotta be 21 years old. We don't do that with social media. We're, essentially putting highly addictive drugs into the hands of kids before they have any natural defenses against them. And what you're seeing with internet addiction, with social media addiction, it's the same thing over and over. It's people trying to change their state of consciousness with a device, trying to get at the underlying neurochemical chemistry, and it's very, very addictive. And so I would say the problem with the gadgets, and they're amazing things, is that they proximately interfere with medium to long-term goals, I would say. And so I think the first thing you have to do to bring them under control is figure out what it is that their use is interfering with. It has to be something important. So you think, well, I want to do something important. What is that? Oh, it could be personal. Maybe you want to have a relationship. You want to get married. You want to have kids. You want to have a career that's meaningful. You want to have a life. You want to have an Abrahamic adventure and be the father of nations, let's say. Well, you can't be ratting away on your cell phone and doing that. And so I think part of it is to set your sights high and make a plan and figure out who you could be and see if obsessive utilization of smartphone fits into that vision of nobility.
And it will partly because they're unbelievably powerful communication devices, but so often it's for lack of something better to do, and it also interferes. You know, imagine like when you take that to the extreme, where, you know, bad actors can now manipulate large swaths of people to do anything you want. It's a really, really bad state of affairs. And we compound the problem, right? We curate our lives around this perceived sense of perfection because we get rewarded in these short-term signals, hearts, likes, thumbs up, and we conflate that with value and we conflate it with truth. And instead what it really is fake, brittle popularity that's short-term and that leaves you even more, and admit it, vacant and empty before you did it. Because then it forces you into this vicious cycle where you're like, what's the next thing I need to do now? Because I need it back. Think about that compounded by 2 billion people. And then think about how people react then to the perceptions of others. It's really bad. So we know from the research literature that the more you use social media, the more likely you are to feel lonely or isolated. We know that the constant exposure to your friends' carefully curated positive portrayals of their life can leave you to feel inadequate and can increase rates of depression. And something I think we're going to be hearing more about in the near future is that there's a fundamental mismatch between the way our brains are wired and this behavior of exposing yourself to stimuli with intermittent rewards throughout all of your waking hours. So it's one thing to spend a couple hours at the slot machine in Las Vegas, but if you bring a slot machine with you and you pull that handle all day long from when you wake up to when you go to bed, we're not wired from it. It short circuits the brain, and we're starting to find that it has actual cognitive consequences, one of them being this sort of pervasive background hum of anxiety. Here's the thing. The world we live in isn't real. Social media isn't real. And by design, social media rewards us for showing our best life. The edited, posed, champagne, Michelin star, holiday, orchestrated best angle of our life, the highlight reel. But you don't ever see real life, the 99% of our lives, the behind the scenes, the unglamorous, unfiltered, day-to-day, bland normality. And you end up comparing your behind the scenes to other people's fake highlight reel and using others as a mirror or benchmark for how you should look, how successful you should be, or how you should live. These fake comparisons will only serve to make you feel inadequate and inferior to something that isn't even real. Research continually shows that comparing your life to someone else's creates envy, low self-confidence, low self-esteem, and depression. You compare yourself to other people every single day, consciously or subconsciously, and no matter what I say, you're not going to stop because comparing one thing to another is a natural human thing to do. Whether we want to admit it or not, a big reason why anything has value is because there's something worse or better to compare it to. Think about it. An old brick of a mobile phone with a big aerial is only considered amazing in a world before the smartphone. The horse and carriage is only considered a phenomenal mode of transport until the car comes along. The answer isn't to stop making comparisons, because unfortunately we can't control that. But you have to change the object of your comparison. From someone else to yourself. You have to measure yourself against yourself. And by doing this, you start at a base point where you consider yourself to be perfectly fine exactly how you are. But it also is the most effective, motivating, and healthy way to work to improve yourself. You'll become your happier self when you stop putting pressure on yourself to be more like someone else, and when you start comparing real to real. We're in a really bad state of affairs right now, in my opinion. It is eroding the core foundations of how people behave by and between each other. And I don't have a good solution. You know, my solution is I just don't use these tools anymore. I haven't for years. It's created huge tension with my friends, huge tensions in my social circles. If you look at, like, you know, my Facebook feed, I've posted maybe 2 times in 7 years. 3 times, 5 times. It's less than 10. And it's weird. I guess I kind of just innately didn't want to get programmed. And so I just tuned it out. But I didn't confront it.
And now to see what's happening, it really bums me out. Back in the 1970s and the early 80s at Xerox PARC, when Steve Jobs first went over and saw the graphical user interface, the way people talked about computers and what computers were supposed to be was a bicycle for our minds. That here we are, you take a human being, and they have a certain set of capacities and capabilities, and then you give them a bicycle, and they can go to all these new distances. They're empowered to go to these brand new places and to do these new things, to have these new capacities. And that's always been the philosophy of people who make technologies. How do we create bicycles for our minds to do and empower us to feel and access more? Now, when the first iPhone was introduced, it was also the philosophy of these technologies. How do we empower people to do something more? And in those days, it wasn't manipulative because there was no competition for attention. Photoshop wasn't trying to maximize how much attention it took from you. It didn't measure its success that way. And the internet overall had been in the very beginning not designed to maximize attention. It was just putting things out there, creating these message boards. It wasn't designed with this whole persuasive psychology that emerged later. If you feed the beast, that beast will destroy you. If you push back on it, we have a chance to control it and rein it in. And it is a point in time where people need to hard break from some of these tools and the things that you rely on. The short-term dopamine-driven feedback loops that we have created are destroying how society works. No civil discourse, no cooperation, misinformation, mistruth, and it's not an American problem. This is not about Russian ads. This is a global problem. Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. Jak będzie wyglądać przyszłość social mediów? Czy zapanujemy nad tym? Na pewno nie. Marketerzy będą z całą pewnością chcieli wyciągnąć od nas wszystko, co tylko jest możliwe. Zostawiliby nas w geciach albo i bez, jeżeli by tylko mogli. A co innego pozostaje? Możemy świadomie korzystać z tych social mediów. Możemy zainteresować się tym, jakie treści wrzucamy, po co to robimy, w jaki sposób. Zacząć mocno patrzeć na to, w jaki sposób dokonujemy tej interakcji z systemami. Przyszłość jest nieokreślona. Przynajmniej taką mamy teorię. Sami możemy wpłynąć na to, jak te social media będą działać, czy z nich będziemy korzystać, w jakim zakresie. Takie pytanie pozostawiam na koniec. Jaka jest nasza przyszłość z social mediami? I to jest zasadniczy koniec tej prezentacji, aczkolwiek mam jeszcze dla Was propozycję filmów, które pokazują, jak może wyglądać nasza przyszłość już za chwilę, jeżeli będziemy odpowiedzialnie korzystać z tych social mediów, albo niekoniecznie odpowiedzialnie. Pierwszym z tych filmów jest film Krąg. On pokazuje taką zmiksowaną historię połączonych Google, Facebooka i ogólnie mediów społecznościowych. How would you describe what the circle is to, say, your grandmother? It's the chaos of the web made elegant. Speed round, Paul or John? Early Paul, late John. Mario or Sonic? Early Sonic, late Mario. Needs of the society or needs of the individual? Should be the same. You're most scared of? Unfulfilled potential. I am a believer in the perfectibility of human beings. When we are our best selves, the possibilities are endless. At the circle, there isn't a problem that we cannot solve. We can cure any disease and we can end hunger without secrets, without the hoarding of knowledge and information. We can finally realize our potential. Circlers, do you like to share? Share!
We'll see it all. If it happens, we'll know. Imagine the human rights implications. There needs to be accountability. What is this? The circle has the power to change everything. It's only our lies that get us in trouble. Things we hide. We care about everybody you care about. Because knowing is good, but knowing everything is better. Do you think you behave better or worse when you are being watched? I am a believer in the perfectibility of human beings. At the circle, we can finally realize our potential. When we are our best selves, there isn't a problem that we cannot solve. We can cure any disease and we can end hunger. Imagine the human rights implications. The possibilities are endless. Your payment, it was for $78.13 and the bill was for $78.31. Thank you. You got the job at the circle. Have a drink, have a good time, and stay excited. You're at the circle. Hello, May. How are you? Jared here. Will be doing your training. When I first started, it took me a few weeks to really get the hang of it. Believe me, you're doing fine. You should come visit me at work sometime. You might think I was there to clean the toilets. Everyone really likes you. Your work's been exemplary, strong ratings, but your absence at several events. Sorry, my dad had an episode and I was home helping out. Is that related to his MS? I've been looking into your parents' situation and I have an idea. So I was thinking it would make sense for May's folks to come on the Circle Health Plan. I want to say how much I value what you've done for my family. May, you're a valued part of the circle. We care about everybody you care about. May's only been with us for a few months, but she has made quite an impression. So May, do you think you behave better or worse when you are being watched? We have cameras in place all over the world right now. We used to go on adventures, we used to have fun and see things, and now it's all filtered through this. Does this really seem okay to you? I didn't create this. This is not what I had in mind. Things at the circle, they need to change. Everything recorded, seen, broadcast is stored and analyzed here. They can use it however they see fit, no matter what its cost. Knowing is good, but knowing everything is better. So, May, is there anything you want to tell us? W dobie wszechwiedzącego Google, wszechwiedzącego Facebooka, mamy aplikacje interaktywne, które pozwalają nam się łatwiej komunikować. Przedstawicielami tego jest Siri, jest Alexa. Jedna jest od Google'a, druga jest od Amazona, jeśli dobrze pamiętam. I może one będą przyszłością naszego świata. Alternatywna wizja, w której można zakochać się w komputerze. Mr. Theodore Twombly, welcome to the world's first artificially intelligent operating system. We'd like to ask you a few questions. Okay. Are you social or antisocial? I guess I haven't been social in a while. How would you describe your relationship with your mother? Thank you. Please wait as your operating system is initiated. Hello, I'm here. Hi. Hi, I'm Samantha. Good morning, Theodore. Morning. You have a meeting in 5 minutes. You want to try getting out of bed? You're too funny. Okay, good, I'm funny. I want to learn everything about everything. I love the way you look at the world. How long before you're ready to date? What do you mean?
I saw in your emails that you'd gone through a breakup. Well, you're kind of nosy. So what was it like being married? There's something that feels so good about sharing your life with somebody. How do you share your life with somebody? How are you? I guess I've just been having fun. You really deserve that. It's been a long time since I've been with somebody that I felt totally at ease with. What's it like to be alive in that room right now? I wish I could put my arms around you. Wish I could touch you. How would you touch me? I'm lying on the moon. Falling in love is a crazy thing to do. It's kind of like a form of socially acceptable insanity. Dear, I'll be. What does a baby computer call its father? I don't know what. Data. It's so quiet. It's starry place. Can you feel me with you right now? I've never loved anyone the way I love you. Me too. Now we know how. Million miles away. Ostatnią propozycją, którą dla was mam, to jest wirtualny świat, który może nam zastąpić śmierć. Ale tym razem nie film, tylko serial. His vitals are dropping. We're losing him. Do we really want to upload? We could be together forever. You're so amazing. But forever is just like so long. Upload's that way, OR's the other way. What do you want to do? 3, 2, 1. Upload. Hello, Nathan. 10 fingers and toes? Pretty seamless. This is the first day of the rest of your afterlife. You may find yourself living in a beautiful house. Cool. Welcome to Lakeview. Uplifting views, timeless Americana. Yes! It's 10 a.m. Breakfast is over. No! It's not even real food! New guy coming through. This one. Do I dare? Dare. Yes. Hey, boundaries. Cute. He thinks he's cute. You may ask yourself, how did I get here? Denied. In-app purchase required. Is this what you look like for real? You're not some old dude or something? No, this is me. You're a little cutie. So I understand you were in a bad place yesterday. It's only weird if you make it weird. You're dead, man. What's up? Oh, fuck. There's a guy I might like. What's he do? He's in computers. You know you can walk on water whenever you want. No way. I'm not even supposed to be here. Nobody feels like they should be here. Do you think I wanted to fall into the Grand Canyon? That's how you died? They should expect people to try and break the glass floor. I saw that video. You dabbed on the way down. That's how you get the likes. Serial naprawdę fajny jest i z nutką kryminalną na koniec, ale sami możecie obejrzeć. Dostępny na Amazon Prime. I tym optymistycznym akcentem zakończę zanudzenie was. Do zobaczenia na Teamsach.